And we who read the Bible and think about the giants who came to earth in the days of Noah, and we put two and two together, and then we fast forward to our own era when the tribes of the earth are doing sacred dances around their campfires to open portals and to allow the gods to come through in one way or another. And all of that, Steve, has been sort of ignored, has been pushed away, but suddenly, for several reasons, all of these ideas have come together, and the windows are opening. The windows of understanding are opening, and you're right there at the front of the line, I must say. Well, thank you. And you know, Tom Horn gave me a really interesting compliment, and this to the credit of Tom Horn. He said, "Steve, you don't know this, but when Chuck Missler and I, Chuck was then alive, but Tom, and passed away, he said, but Chuck Missler said, you were the guy that God used to open up the open narrative on Genesis 6:4 and present to the Christian world." And, I took that not as a compliment, but as God saying, this is going to be relevant beyond what anybody's expectations. Now, Gary, we're talking today about we're going to, if you're going to read it, I think if you've got it, but Henry Kissinger's last statement on life is really profound. And I think people need to see this because, and by the way, ladies and gentlemen, Gary just saw this for the first time, but this is telling, to my knowledge, that statement, I quote, has never been released publicly until, today or whenever the original article was written. Well, I'm looking at the title of this article, Kissinger's Final Warning, Prepare Now for, quote, Superhuman People to Control Earth. And the article, which, and you're right, I haven't read it, I just got this before we came on. The article goes on to talk about artificial intelligence and superhumanism, and then it lapses into the idea that we have now reached the era when we're able to open time-space gates to some other dimension. And by the way, we've heard for years, and you've documented this in many, many ways, we've heard about how the tribes of the earth have learned certain chants
that are able to open various portals in various places, and they court the gods, who then come out of those portals and actually have conversations with human beings. And everybody thought, well, that's not interesting, and even if it were, it's something I don't want to think about. But Steve, I think the thing that I like about what you're doing is you're bringing this into our daily world, the world we live in America, 21st century America, our daily lives, Monday through Saturday, or Sunday through Saturday, and we just go to work, and we hear about flying saucers, UAPs, and we hear about things winking in and winking out, and we just ignore it all. I believe we've reached the point where we can no longer ignore it. Or deny it. Again, we're seeing massive amounts, Gary, around the world, of people seeing orbs and seeing craft literally coming out of little windows in the sky, spirals in the sky. And what this is influencing, in my opinion, or being the factor that are drawing people's attention to this, is that the standard denial no longer exists. And, the Pentagon right now, there's more hearings. And listen, I want everybody to understand, in my opinion, the government will never tell the whole truth and nothing but the whole truth, because they have abandoned God. So help them God. And this is a political statement. When you have information that no one else has, you can claim that, not claim, but you can use that technology and information to dominate others. People think of alien as little green men, or whatever the science fiction portrays it, but they never understand the interdimensional beings, have fallen angels and demons. And then it's interesting. This is the most interesting thing I know that blows my mind. Satan has to use people to destroy people, because God gave man dominion over the earth. So he's been corrupting genetically mankind, intellectually mankind, spiritually. His whole middle name is corruption. And the earth was corrupt before the flood of Noah.
Teraz wiem, bo od ponad roku przysłaliście mi ponad 100 książek o Golgocie Wschodu, o łagrach, o wywózkach do Kazachstanu. Świetnych książek mam taką ilość. Ja je czytałem. Byłem przerażony. Rozumiem, czemu Bóg mi je dał. Wy sobie nie zdajecie sprawy, co was czeka z powodu zdziczenia cywilizacji. Zachowanie hitlerowców czy komunistów to było subtelne wobec tego, co zrobi z wami dzicz demokratyczna. Dzicz demokratyczna nie ma już żadnych hamulców. Ja pragnę was obudzić, mówi Maryja, abyście wykorzystali czas Bożego miłosierdzia. Świat cały jest pogrążony w letargu i skupiony na rzeczach, które za chwilę przestaną istnieć. Dzieci, ile było już cywilizacji? Nie ma śladu. Tu i ówdzie mur, kawałek zamku. A jak się świat nie zmieni, to teraz będzie totalka. Do Lwowa nie zajedziecie za 6 godzin stąd. Dzieci, nie zajedziecie. Ani do Gdańska stąd nie zajedziecie za 8 godzin, jak teraz macie tip-top, dzieci. To wszystko będzie przypominało ruinę. A powtórę, jeśli będziecie mieć zdrowe nogi, to już będzie wtedy za co Bogu dziękować. Oni się zachowują tak, jakby wiecznie mieli istnieć, mówi Maryja. Wieczny jest tylko Bóg. Tylko miłość ma wartość. Cała reszta to ulotna jak mgła. Musicie mi uwierzyć, bo kiedy o tym się przekonacie, będzie za późno. W 885 spotkała się Europa w Berlinie i podzieliła Afrykę. I powiedzieli, że im niosą pokój. Że im niosą dobro, że pomogą Afryce. Dziś Afryka domaga się zemsty na Europie, dzieci. To wszystko stoi u naszych bram. Musicie mi uwierzyć, bo kiedy o tym się przekonacie, będzie już za późno. Wzywam was do modlitwy całym sercem. Jeśli słyszycie moje słowa, wysłuchajcie mojego wezwania. Wasza modlitwa zdecyduje o losach świata. To Matka Boża mówiła 10 lat temu. Z ostatnich orędzi wynika, żebyśmy choć zdążyli uratować już Polskę. Pan Bóg pokazuje, uratujcie Polskę. Tu i ówdzie się przewija w starych orędziach, jak tutaj w tym orędziu sprzed 10 lat. Wasza modlitwa zadecyduje o losach świata. Dzieci, ale nie ma chętnych. Spróbuj na Watykanie, w Bazylice Świętego Piotra, uklęknąć na kolana. Zaraz przylatuje służba porządkowa. Nie wolno. Spróbuj tam legnąć w centralnym kościele katolickim krzyże. Wynoszą się. Czy wy zdajecie sobie sprawę, cośmy stworzyli? Ostatni gest wobec takich grup pobożnościowych jak nasza, to był wtedy jubileusz, co ogłosił Benedykt XVI, rok czy dwa. Myśmy byli wtedy w Rzymie. Myśmy byli już w Rzymie po jego abdykacji. I Namaj naznaczył spotkanie z pobożnością ludową. To był już ostatni gest. Od tamtego czasu nie można nigdzie wchodzić z żadnym transparentem, z żadnym krzyżem. Byliśmy w Guadalupe, zakazali nam. Wszędzie, gdzie, jeśli wchodzę, wejście na jakąkolwiek, nazwijmy to manifestację religijną. W Guadalupe Pan Bóg tak przechytrzył watykanistów, bo nas zaczepiła telewizja
jakaś tam meksykańska. No i my jak szli na spotkanie w centrum miasta z papieżem Bergoglio, to do dzieci tłum stawał na trybunach i nam brawo bili. Flagi nam zabrali przed wejściem, no, bo oni nas wszyscy widzieli. Wcześniej transmisja była, bo my śpiewali La Guadalupe dzieci. I byliśmy przebojem dla całego Meksyku. Bóg nie jest sprytny? Chorągwie zatrzymali. Ale lud stawał na trybunie i bił nam brawo, jak wchodziliśmy. Jak co się dzieje? Stają, biją nam brawo. Później uświadomiłem, przecież to mają telebiny. Musieli zrobić bezpośrednią transmisję z rozmowy z nami i z naszego śpiewu. I to jest pocieszające, że Bóg im pomiesza, albo sobie sami już pomieszamy, tak w sosie, kiedy uruchomimy Bożą sprawiedliwość. Dopóki, mówi Maryja, mogę mówić, będę przychodzić codziennie będę upominać ludzkość. Watykan zerwał się w tej chwili na orzeczenia mistyczne. Pod Rzymem jest Matka Boża się objawia, powiedzieli tam na ty, tarwizjo, nie ta. Dzieci, nieważne. Nie, złe objawienia. Trefontane, nieważne. W Amsterdamie, nieważne. Święty Józef w Brazylii, nieważne. Oczywiście. Wszędzie, gdzie tylko jest troszkę oszczej powiedziane, jak się im kadzi i głaszcze, to są objawienia. Reszta, wszystko inne, dzieci boli. Te już są tak bezradni, że miesiąc temu powołał specjalną komisję Bergoglio od spraw fałszywego mistycyzmu. Taka powstała w tej chwili komisja na Watykanie dzieci. Fałszywego mistycyzmu. Co powie Bergoglio lub jego następca, jak będzie wymiatał z Rzymu? Co on wtedy powie? Pan Bóg w naszych orędziach powiedział, przyjdzie czas, że nasi biskupi przejrzeją i uświadomią sobie, że służyli dwom panom. Ale co wtedy? To już jest kompot dzieci po wszystkiemu. To będzie tak jak z kanonikiem na Wawelu, jak byłem młodym klerykiem, byłem świadkiem. Stary kanonik z kapituły ledwo chodził, zapomniało się mu i na ofiarowanie wypił wino, wszystko. No i pyta się Famułę, co robi. No mówi, teraz to już po wszystkim, chodźmy do zakrystii. No. No i wziął go za rękę i na moich oczach poszli po wszystkim. Mszę nie odprawił, wypił wino, bo się mu zapomniało na ofiarowanie, a Famuła kościelny, prosty chłop, co robi? No i po wszystkim do zakrystii. No i poszedł dziadek do zakrystii. Był jaki moment, że zabraknie wina weselnego i będzie po wszystkim. Dopóki mogę mówić, będę przychodzić codziennie będę upominać ludzkość. Potem będzie już za późno, czas miłosierdzia zmieni się w czas sprawiedliwości. Módlcie się teraz, nie czekajcie do starości, której możecie w ogóle nie doczekać. Uwierzcie mi, ten czas na ziemi jest tylko próbą, w której musicie wybrać Pana waszego przyszłego życia i królestwa, w którym pozostaniecie na zawsze. Jakbyście mnie zapraszali na pogrzeby swoich bliskich, a mógłbym odprawiać, no to dzieci, po paru pogrzebach byście już mnie przestali zapraszać. Ludzie by z kościoła uciekali, rozumiecie? A trumna by sama wychodzi. No po co tu przyszedłeś? Przecież jesteś w piekle. Jak wiem, żeś do kościoła nie chodził, nie spowiadałeś się, nagle umarłeś, co ty chcesz? Łaski? Łopatą i do ognia.